Siemanko, jest dzisiaj środa, więc weekend można zaczynać od nowa. Zaczął się Amsterdam Dance Event i idę z ciekawości pooglądać, co tam się dzisiaj wydarzy. Dzisiaj środa, więc taki spokojniejszy dzień. Idę zobaczyć się między innymi z Incessant Noises, który był dzisiaj na różnych tam wykładach, konferencjach. Powie nam kilka fajnych słówek na temat tego, co tam dzisiaj spotkał. Właśnie dotarłem do pierwszego punktu. Jest to sklep z Tomorrowlandu. Zobaczcie, tutaj widać logo. Idę zobaczyć, co tam ciekawego będzie w środku. O, jest tutaj Incessant Noises. Siemano. Siemano, Witam siemano. serdecznie. Jesteś producentem muzycznym. Ja? Tak. Ja Nie? nie umiem grać na niczym, tylko na nerwach, ale tak na serio coś tam sobie w domku robię. Super. Opowiadaj, jak dzisiaj było na tych konferencjach. Co zdążyłeś już zwiedzić? Powiem tak, ogólnie mam akces na 4 dni, jest tutaj masa aktywności, można chodzić na różne tak jakby warsztaty, można sobie grać na CDJ-ach, ale ja dzisiaj byłem na demo dropcie w Dirty Works, niestety nie odsłuchali mojego tracka, bo było za dużo osób, za mało czasu, ale tam obok jest Scantrack, chcą przynosić swoje demo na pendrive'ie. A ja tutaj mam wszystko przygotowane, nie będę jeszcze wam niczego pokazywał, bo kurwa się nie uda. Byłem na takiej konferencji, coś ala Double Bifront, dlatego poszedłem. Panel polegał na tym, że techno, w sumie to hard techno jest bardzo podobne do hardstyle'u, to wszystko się zawęża. Teraz taki off-top. Zobacz, No. mamy śmietnik obok. Zrobimy trash moment. Teraz mam. Ciekawe, czy Tomorrowlandy by to ogarnęły. Chociaż był już trash moment ostatnio. I Warriors Workout. Wracamy do obejrzenia na szybko sklepu z Tomorrowlandem. Patrzcie na to, Adelab, wstążeczka. Znaleźliśmy klucz do wieczności. Key to Infinity Freedom. Zobaczcie, tu jest ładniejszy nawet. Kupiłem sobie czapeczkę z Tomorrowlandu. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, ponieważ ona jest cała na czarno. Jak zrobisz tak, też nie widać, a jak zrobisz tak, też nie widać, trzeba dać pod... O, teraz jest fajnie w brokacie. Zaczynamy zwiedzać Amsterdam Dance Event. Pierwsze co, wybraliśmy sobie sklep z Tomorrowlandem, ale za chwilę idziemy tam, gdzie nas to będzie, myślę, że bardziej interesowało, do Scantrax. My kręcimy vloga z hardstylami, więc musi być hardstyle'owo. Tomorrowland, EDM-y to jest taki mały dodatek. Zresztą zobaczycie później, bo wybieram się również na AMF, który będzie organizowany na stadionie w Amsterdamie. Także na razie zostajemy przy środzie. Później zaliczymy czwartek, piątunio i wisienka na torcie właśnie sobota. AMF. Let's go! Ej, zobaczcie, swoją drogą kozacko to wygląda. Na takiej konsoli grali właśnie najwięksi artyści na głównej scenie Tomorrowlandu. Zobaczcie, a my mamy okazję to teraz sprawdzić osobiście. Swoją drogą luknijcie, jak to wygląda ładnie tutaj ta otoczka. Dobra, pozwiedzaliśmy Tomorrowland, czapkę gubię, pozwiedzaliśmy budyneczek Tomorrowlandu, czapeczkę sobie kupiłem, lecimy dalej Do Scantraxu. do Scantraxu. Pamiętasz drogę? Wiesz, jaka jest droga? Idziemy dać, nie, ale zaraz ogarnę na mapach. Okej, czyli na spontanie się kręcimy teraz po Amsterdamie. Może coś ciekawego zobaczymy, nie wiem, ale na Scantraxie będziemy oddawać, czy znaczy ja będę oddawał No. swoje chujowe demka. O, Może super. się uda, jest tam Kronos, coś tam jeszcze jest, więc znają się chłopaki na robocie, jakiś feedback zawsze spoko. Są jeszcze licytacje winyli. Trochę jest późno, możemy nie zdążyć, ale zobaczymy. Liczymy na to, że nam się uda zdążyć, ponieważ to jest do 18:30, a nie wiem nawet, która jest godzina. Chyba nawet do 19. Jeszcze można sobie darmowy tatuaż na Scantraxach z wybranym artystą zrobić. Tak, a pamiętasz, co miałeś mówić wtedy, co tam A. przy szybie, jak wychodziliśmy? Ogólnie jest tak, bo byliśmy na tym Muzeum Tomorrowlandu, że jak normalnie samolotem lecisz. W tym samolocie jest pre-party. To jest taka opcja dla jakby, nie wiem, VIP-ów, bo to Może kosztuje, nie, może kosztuje. to z USA jak lecisz, nie? No. To travel paki. Hard tripy, macie zrobić coś takiego. No, Już chcielibyśmy niedługo. taki wypad samolotem, to by było coś, ale kurwa. kiedyś był chyba poruszany taki temat odnośnie wypadów samolotem i chyba nie za bardzo byli za tym. Kto? Hard tripy? Hard tripy, no.
po co? Bez sensu. Tak. Wiesz, nie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, żeby latać samolotem. Dokładnie, Ale blisko jest dosyć, w autobusie 16 godzin jazdy, no to sobie można więc... zrobić Dokładnie. Znajdujemy się przed Scantraxem, wbijamy. Kto to jest, Dominik? Levenkan. Hello, Levenkan. Nice to see you. Hey yo, Hard Family, what's going on? We got the man over here live in Amsterdam, 80E. Thank you very much. Cheers. Yeah, good man. Good. Hard Family, actually. We just do it. What was the track? With Fuck that. Yeah, fuck that, but- Yeah. Ah, okay, yeah. You recognize Zero? Right, He's yeah. dancing I Melbourne. remember that. Yeah, I remember it. He has some good moves. Shout out to you. Shout out to you. Yes. Dobra, właśnie pozwiedzaliśmy sklep Scantraxu. Powiem wam, że bardzo fajna atmosfera tam było. Winyle były na sprzedaż. Drogie w chuj, ale quality content. Jakbym był bogaty, to bym kupił je wszystkie. Tak, ale w sklepie była fajna atmosferka. Głównie przyszliśmy po to, żeby Incessant Noises oddał swoje demo, Oddał krew. Nie, żeby usłyszeli jego produkcję, ponieważ uważamy, że jego produkcje są na poziomie i chciałby się pokazać troszkę. I Scantrax to było takie idealne miejsce na to, żeby się pokazał. Ale co się stało? Opowiadaj. Ogólnie było tak, już się przygotowałem, wziąłem sobie moje pliki MP3, na pęka spakowałem. Myślę tak, czekam na Korkiza, idziemy kurwa pokazać dobrą, solidną napierdalankę prosto z mojego home studio. Ale co się okazało? Że demo drop był od 14 do 16. Także sorry, next time. Next time, a szkoda, bo miał fajne takie kawałki z zakkikami, z rurą. Rura jebała i to solidnie, nie? Także no szkoda, Ale będzie jebać jeszcze bardziej. Będzie jebać jeszcze bardziej. Ale Poczekajcie może- rok, dwa. Ale może pokażesz ludziom ten kawałeczek, co tam chciałeś wypuścić? Czy zostawisz sobie na następną okazję? Jak to będzie? Zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy. Muszę to przepić. Piszcie w komentarzach, żeby puszczał kawałek. I ogólnie, jako że jest Amsterdam Dance Event, to wszędzie w Amsterdamie są imprezy, zaczynając właśnie od środy, kończąc w niedzielę. Przechodziliśmy sobie właśnie między uliczkami i zastaliśmy taką imprezę. Chodźcie, zobaczymy, co tam jest. Ogólnie za lightowe dla nas, lecimy dalej. Ja przy taka muzyka to mnie denerwujcie. Gdzie jest jakiś porządny uptempo? Gdzie jest kurwa uptempo? Gdzie jest Zakkik, się pytam. Gdzie jest Nie no, Zakkik? ogólnie ja lubię EDM-y i będę się bawił na EMF-ie, ale dzisiaj, środa, to nie jest to miejsce. Jutro jest Defcon 1 Kickoff. Dla was za 2-3 minuty, ale dla nas dopiero jutro. Tam będzie troszkę mocniejsze klimaty. Chyba Dieter gra na koniec. Tylko tyle pamiętam. Ogłoszenie line-upu na Defcon też będzie. Dlatego Spokojnie. pokażemy wam nasze emocje związane z tym eventem, ponieważ ja osobiście będę pierwszy raz na tego typu wydarzeniu, więc jaram się ogromnie, ponieważ tam dowiemy się, kto będzie twórcą Hymnu. Tak, więc jako, że to będzie 20. edycja Defcon 1, to jesteśmy bardzo ciekawi właśnie, jak wypadnie ten line-up oraz co będzie premiera filmu Power Hour. Jestem ciekawy, jak go zmontowali. Ej, ja jestem ciekawy, czy będziemy kurwa siedzieć na krzesełkach i oglądać te Power Hour. Bo na przykład jak byłem na Sepie w kinie, tutaj w Utrechcie, to normalnie siedzieliśmy w kinie i leciał kurwa set Sepy. To prawda 20 minut tylko, ale naprawdę ciekawe. Mam nadzieję, że jutro na kick-offie nie będzie czegoś takiego, że będziemy napierdalać. No, ja też na to liczę. Bo nie chce mi się siedzieć na krzesełkach, ja muszę się wyszaleć. Tak, ma być ogień. Rura musi jebać, pamiętajcie. Dokładnie. A i wracamy do sklepu z Scantrax Store, ponieważ Incessant Noises uwidział sobie, żeby kupić sobie winyla na pamiątkę. Jaki sobie wybierzesz winyl? Zobaczycie za 20 sekund. Chyba Project One, to jest The Story Unfolds, to jest jedna z lepszych piosenek. Zobaczymy. Właśnie trwa aukcja na płytę Headhunters Rock Civilizations. 80 euro. 90. No? You're done? Then we go for O cholera. Levenkan kupił za 90 euro płytę Rock Civilizations Headhunters. 125. Okay. Teraz sprzedawany jest JDX Live the Moment. 125. For you? Yeah? It's for you? For you? Okay, 125. JDX Live the Moment.
JDX Live the Moment poszło za 125 euro. Quite fitting the occasion. Srogo. Dobra, wyszliśmy ze Scantraxu. Znowu Incessant Noises, no ma dzisiaj pecha niestety chłopak, chciał sobie kupić winyla, ale się nie udało, ponieważ zanim przyszliśmy to już został sprzedany. Za ile? Project One, The Story Unfolds, 100 euro. Dałbym tyle, ale kurwa za późno przyszliśmy po prostu, nie? Były jeszcze inne winyle, ale nie interesowały mnie tak. Najtańszy chyba poszedł za 30 euro. Same klasyki, No. zaraz wam tu wrzucę listę, co można było kupić. Tą listę Brawo. teraz. Tak, Uwaga, cyk, lista. Pam, lista znika, pół. Lista znika, boom. No powiem wam szczerze, że byłem w szoku, że za tak duże ceny te winyle schodziły, ponieważ to są utwory, które mają już sporo lat. Dla koneserów to są fajne klasyki, bardzo wartościowe. W moich oczach na przykład, no ja bym nie dał tyle za płytę winylową, ale szacun dla tych ludzi, ponieważ łączna ilość, ile tam było winyli? Z 15? 15 wyszło 2000 euro. Dokładnie, 15 klasyków warte 2000 euro. Kupa kasy, co? Ej, ogólnie ten typ, nie wiem czy go kojarzycie. Z początku nie wiedziałem kto to jest, a potem uświadomiłem sobie, że to jest Nightcraft i on właśnie wydaje na Spotify fajne utwory. Raw, Forik, naprawdę polecam typa. Czyli Nightcraft prowadził aukcję z winylami. Tak, na której nie Kurwa, udało mi się zajebiste. kupić Project One'u, No. cholera. W ogóle gość mi mówi tak, jak chciałem mu, pytam się, to od której do której były te demo dropy? On mówi od 2 do 4, gdzie nie było nigdzie napisane. Mówi tak, you gonna do this man. A ty kurwa nie you gonna do this man, tylko następnym razem niech pokażą od której do której można przychodzić. No Więc właśnie. Taki materiał zajebisty. Nie było niestety informacji konkretnej, a... Tak. Ale Przykro. you gonna do this, you also, and you also, and you also. Okej. Cóż, nie udało się, a Ej, teraz... idziemy na piwo. Nie piłem długo. Idziemy na Zobaczcie, piwo. kręcimy się po centrum Amsterdamu. Czas się napić. Środowy... Środowy. Ej, środa to mały czwartek, a mały czwartek to piątek, jakoś tak to było, nie pamiętam. Czwartek to taki mały piątek, środa dzień loda, weekend można zaczynać od nowa. Idziemy na browara. Idziemy na browara. Na zdrowie. Tak czy tak? Tak? Zdrowie widzowie! Zdrowie gospodarza. Cyk. Mam nadzieję, że wam film się spodoba. Że mi się film nie urwie. Całe AD przed nami, dopiero to była środa, więc teraz odsyłamy was do czwartkowego materiału. Can you feel the bass line? It's the rhythm of the music. Let yourself go. Body's in control. Can you feel the bass line? It's the rhythm of the music flowing on you. Taking me higher. I got the music in me. I got the music in me. Smoke some bud. Siemano, jest czwartek, zaczynamy kolejny dzień z Amsterdam Dance Event. Tym razem wybieramy się na Defcan One Kickoff. Jesteśmy gotowi zobaczyć, kto wystąpi dzisiaj na Defcanie oraz kto zrobi hymny Defcanu. Ja na pewno nie. Ja na pewno nie. Może on. Ale może remix. Nie, by nie? ej, ogólnie walę sobie browara i jest fajnie i moje predyspozycje na Anthem Makera to Disturb, albo Rebellion, albo Vertile. Mam nadzieję, że Disturb, bo on jest kurwa najlepszy.
Co? Czy nie? Dobra. Jadę. Szczerze nie myślałem, kto zrobi teraz hymn, ale obstawiam, że Showtek pojawi się w line-upie. A Xero, co myśli o line-upie? Xero jest gotowy na Melbourne Szufle. Ja dzisiaj będę pytać. Zaczęliśmy dyskutować bardzo głośno na temat twórcy hymnu na Defcon na ten rok. Mówiłem, dlaczego Disturb jest lepszy. I nagle w naszej lewej stronie okazało się właśnie tych oto dwóch gości. Tak, pojawił się Możecie nam nie Vertile. uwierzyć, ale tak było. Vertile się Kurwa, pojawił o Last Disturb. Idziemy, zaraz ich kurwa spotkamy, to nagramy. Idziemy do nich, au. Ty, zobaczcie, idzie Vertile i Disturb, zobaczcie. Vertile, Disturb, nice to see you. Hey. Yes, I just do a video vlog for hardstyle community in Poland. Yeah. I had discussion who's gonna be anthem maker. I said maybe Disturb, maybe Vertile. Yes. I say, hey, and he's saying to me, we are on the left side. And I was like, what the fuck? Hey, Anyway, see you inside, anyway, okay? we're going inside. Thank you, bye. See you. Którędy się wchodzi? Yeah, perfect. You have my ticket, so... ticket and second ticket. Thank you. Wchodzimy właśnie do Amaze. Zaczyna się Defcon 1 Kickoff. Jesteśmy praktycznie od samego początku imprezy. Dopiero się rozkręca wszystko. Gecko jest za DJ-ką. Fajne iluminacje świetlne. Wiecie, co się właśnie stało przed chwilą? Zabrali nam DJ-kę. Zabrali nam DJ-kę po to, żeby Xero mógł zrobić Melbourne Szuflę na scenie. Wbijaj tam na scenę, mordo. Zaczynamy Defcon 1 Kickoff. Right the fuck now. Nie wiem, ale któryś na pewno. Aby to jeden? Zaraz się wszystko się zaczyna. Zapowiada się ciekawy wieczór. Widzicie, tam stoi JDX, czuwa nad produkcją całego kick-offu. Ogólnie bardzo dużo tutaj można spotkać artystów. Widzieliśmy frontlinera, m.in. Jay Reed. Uwaga, właśnie jest ujawniany Anthem Creator na Defcanie. Są emocje. Patrzcie, ile ludzi. Sondraż. Ej, panowie, tego byśmy się nie spodziewali chyba, nie? Incredible, guys. It's an honor, it's a dream coming true for us. And we hope that we won't let you disappoint for next year's DJ-ka wjeżdża, za chwilę zagrają Defcon 1 seta. We are warriors! We are warriors! We are warriors! We are warriors! We are one tribe! We are one tribe! We are one tribe! We are one tribe! And for the last time, the team, power of the tribe! Power of the tribe! Make some noise. Thank you guys. Thank you for your dedication. Time for party right now. This is Sunrise!
Nie palcie papierosów. Dlaczego? Nie paliłem 2 miesiące, ale po piwku się chce. Wyszliśmy na chwilę na zewnątrz, Na jednego można. pochłonąć na papieroska jedno za między dużo. innymi. Dodaj tego ognia. Soundrash stworzył hymn na Defcon 1. No, spodziewałem jak- się Disturba albo Vertile. I chuj. Xero? No ja ustawiałem tak samo. Ja obstawiałem Rebelionów. Szczerze, średnio mi pasuje Soundrash jako hymn Defcon 1. Zobaczymy, jak będzie brzmiał w całości. Dokładnie, nie ocenia się książki po okładce. Może zrobią kurwa jakąś wersję uptempo. Może będzie lekker. Tak To- jak przewidywałem, będzie to jakiś euforik, tak znany. Euforik uptempo. Jak Ale, chuj. ale Euforik. Soundrash coś wspomniał, że tam będzie reverse bass, będzie raw, będzie euphoric, będą wszystkie style wymieszane i że nas nie zawiodą. Jesteśmy ciekawi, czy faktycznie tak będzie. Back to the old school, kurwa. Back to the old school. Będzie druga część. Ej, znaleźliśmy panel tutaj, Defcon 1, Power of the Tribe. To będzie motyw nadchodzącego roku. Ej, musimy sobie zrobić tu fotę, panowie, nie? Na pamiąteczkę. Jak już będziemy bardziej zniszczeni. Później to nie będzie okazji. Ej, wiecie co mnie zaskoczyło? Patrzcie, kurwa, ile tu jest kibli. Jedne eventy mogłyby się uczyć od tego, serio. Jeszcze tyle kibli nie widziałem w jednym miejscu, a to jest Amaze, pojemność ma może maksymalnie 1000 ludzi. W którym Major Konspiracji mówi od razu ej, kurwa! Patrz, to jest to. Czekaj, ej! To się nagrywa? Tak. Witam wszystkich, cześć! Anthem Maker, Soundrash. Jestem disappointed w chuj. Ale to widziałem, bo Kowi to udostępniał. Nie, to jest drugie. To jest to. Ale to jest drugie. I patrz tu. Ty co nakurwiają, stary? Tak, to jest przedpremiera, w sumie wy to będziecie widzieć wcześniej. V2. V2. Nie, to było przed terrorem. Kurwa. No dobra. Najbardziej popularne słowo. No, Właśnie trwa Power Hour. Co będzie następne? Nie wiem, myślę, że jakieś uptempo solidne. Uptempo no limit, kurwa. Bo Soundrash mi się znudziło, no sorry. To, że tu znajdę monopolowy. Co w tej godzinie sprzedamy wodę, potrzebuję benzynę. Dawaj do żabki, kurwa mordo, bo w żabce są najniższe ceny. Ej, gdzie jest alkohol, skurwysynie? Gdzie jest alkohol? Gdzie ja znajdę vlog monopolowy? przybrał o Co tej o tej godzinie. godzinie Dawaj mi sprzedamy alkohol, wodę, potrzebuję skurwysynie! benzynę. Ale Sub-Zero Ej. Project tam widzieliśmy. Widzieliśmy, ale ja idę się odlać. No dobra, panowie, dzisiejszy dzień dobiegł końca. Jak oceniacie setup Devin Wilda? Fajnie. Fajnie zagrał. Ja osobiście bardzo lubię takie hardstyle, gdzie jest mniej melodii i więcej porządnych dropów i Devin Wild to zaserwował. Natomiast wcześniej grał Soundrash i on prezentował bardzo dużo melodii, które lubi Xero między innymi. Melodyjki od Soundrashu. A oczywiście. No więc Xero raczej zadowolony z tego względu, że Soundrash stworzył hymn. A tu jest Dominik. Znowu ja. Eke. Nadal mi zadaje w kółko pytanie, gdzie jest uptempo? Gdzie jest uptempo? Uptempo no limit, kurwa. Uptempo no fucking limit 24/7. Powiem wam, wracam sobie z Amsterdam Dance Event
I bardzo mi się podoba obecnie, co jest grane w radiu, ponieważ muzyka podczas Amsterdam Dance Event jest grana przez DJ tutaj. Nawet goście pojawiają się hardstyle'owi, a także uptempo czy hardcore. I wszystko w tym radio slam. Także propsuję to radio, ponieważ oni promują muzykę elektroniczną. No dobra, nastał ten dzień, jest sobota. Wbijamy się na AMF-a, czyli na imprezę w sumie EDM-ową, ale będą tam hardstyle, ponieważ Headhunters będzie kończył swojego seta, więc jesteśmy ciekawi, jak to tam wyjdzie. Au, kurwa, lecimy! This music is our destiny. Come on!